Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj witam Was słowami piosenki. Hej, bo wesoły uśmiech czas burzy jest pogodą. Uśmiech uciechą pędzi rozwodę. Z tej strony Snow. Nie wiem nawet, czy tą piosenkę dobrze zacytowałem, wydaje mi się, że nie. Tak czy inaczej, ja ją kojarzę gdzieś tam jeszcze z lat szkolnych i wydaje mi się, że ona naprawdę bardzo dobrze teraz obrazuje to, co się u nas dzieje. Oczywiście, wiecie, limit śpiewania już w tym roku został wykorzystany, także mam nadzieję, że tego docenicie, że tego nie robiłem, ale też ciężko było znaleźć w ogóle, żeby tego wesołego żeglarza gdzieś tam wrzucić wam, bo to by było chyba najlepsza opcja. Tak czy inaczej, o czym w dzisiejszym odcinku? O tym, co się u nas dzieje, bo myślę, że to jest dosyć ciekawa sytuacja i wydaje mi się, że to jest też taka sytuacja, której często doświadczacie wy też w Rise of Kingdoms, no i trzeba jakieś tutaj podejmować decyzje, więc ja o tym powiem wam jeszcze raz trochę o tej zdradzie, która była u nas na KVK, jakie są tego konsekwencje i jak to wszystko teraz u nas wygląda. No a jak możecie się domyślić, nie wygląda to wcale dobrze. Także jeszcze raz wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej już, tak, zostaliśmy przede wszystkim zdradzeni tutaj przez nasz własny obóz. I wszystko poszło o to, że w sumie ja tutaj byłem w centrum uwagi, że nasi sojusznicy tutaj z obozów, jak mieliśmy ten czat taki, wiecie, pomiędzy królestwami, zaczęli mówić, że myśmy tam nie rozmawiali, nie komunikowali się, że myśmy nie walczyli i tak dalej, i tak dalej. Ja zacząłem mówić, że to są po prostu kłamstwa i bzdury, a kiedy oni mówili po prostu dalej te idiotyzmy, to ja stwierdziłem, że odchodzę z tego czatu, bo dla mnie to jest bez sensu. Dla nich to był wystarczający powód, żeby atakować nasze królestwo. I teraz pierwsze co, tak z perspektywy czasu, ktoś może zapytać, czy ja na przykład żałuję tego, że w ogóle się odzywałem. Czy może trzeba było powiedzieć: „A dobra, niech tam mówią o nas co chcą, my i tak w sumie jakoś się specjalnie tutaj nie spinaliśmy na te KVK. Wiadomo było, że i tak przegramy, więc po co było jeszcze po prostu się odzywać?” Ale no cóż, nie wiem, ja taki nie jestem. Rozmawiałem też na ten temat z Bladem, który twierdził, że o, no tak trzeba, nie, że po prostu w życiu też tak jest, że musisz wytrzymywać pewne rzeczy. No sorry, ja taki nie jestem, nie, ja tak nie potrafię, że wiecie, że ktoś to tak jakby ktoś wam, wiecie, moczem w twarz, a wy się uśmiechacie i udajecie, że to deszcz. Ja tak nie potrafię, dla mnie to jest bez sensu, dla mnie no jakieś elementarne standardy powinny być zachowane. I szczerze powiedziawszy, czy uważam na przykład, że to było przeze mnie, to znaczy ta cała sytuacja, to, że ja się odezwałem oczywiście gdzieś tam, tak, tak, no bo to była rozmowa, która była też z mojej strony, ale wiecie, ja tam nikogo nie wyzywałem, nic nie powiedziałem złego, nic takiego, co by dawało tak naprawdę pretekst do tego, żeby nas zaatakować. I moja perspektywa jest taka, że to by się i tak stało. W sensie, że i tak na pewno by nas zaatakowali, bo to już było widać, że już to mieli przygotowane wcześniej. Wiecie, no to nie jest tak, że za 5 minut, dlatego że jeden gościu wyszedł z czatu, zostajecie zaatakowani, więc pewnie już mówili o tym dużo, dużo wcześniej. I jestem przekonany o tym, że gdyby to nie była rozmowa ze mną, to byłaby później rozmowa z Maxem, albo byłaby rozmowa z Bladem i tak dalej, i tak dalej. Więc szczerze, jedyne co ja uważam, że tutaj wyszło na plus, to naprawdę nie wyzerowali za dużo miast, jeśli chodzi o 7-1. Niektóre niestety tak, ale jestem przekonany, że to by się i tak stało. No bo naprawdę ci ludzie tak ciężcy. Myślę, że w końcu ktoś by i tak stracił cierpliwość i myślę, że przy tym wszystkim ja jeszcze naprawdę byłem spokojny, bo nawet Max był dużo jakby mniej powściągliwy w słowach w tych całych rozmowach. Gdyby to był Mordor, to już w ogóle myślę, że nawet Blad w pewnym momencie też by się odezwał i zawsze byłby jakiś pretekst. Więc ja się w sumie tyle cieszę, że z tego wszystkiego nie zostałem wyzerowany. Bo wiecie, gdyby to rozmawiał Max gdzieś tam późnym wieczorem, kiedy ja już na przykład śpię, to już na pewno moje miasto byłoby wyzerowane. Co mnie w ogóle był taki plus, że ci goście są na tyle po prostu daremni, że oni nawet takiego, wiecie, backstabbingu, takiej zdrady nie umieli wykonać, bo gdyby chcieli to zrobić dobrze, to by to zrobili wtedy, kiedy my śpimy, oni mają wtedy prime time i rzeczywiście mogli praktycznie wszystkich nas wyzerować. A tak to dzięki temu, że my byliśmy jeszcze online, to raz, że uratowaliśmy tam kilku naszych znajomych, zrobiliśmy podwójne flagi, także w sumie nic takiego złego się nie stało. Ale ja naprawdę będę podtrzymywał to, że cokolwiek by nie było, to i tak by się skończyło niestety dokładnie tak samo, jak się skończyło.
Może trochę później by to po prostu miało miejsce, ale tak jak mówię, ja wolę, żeby to się stało trochę wcześniej, i nawet tutaj tracę te tam kryształy i tak dalej, co wiecie, to się jeszcze wyklepie, a jakbym miał wyzerowane miasto, to naprawdę to by mnie bolało, no bo ja mam 86 milionów, mam dużo tych jednostek. Nawet w tym KVK, jak połowa wraca, to by bolało, tak? Jakbym został wyzerowany, myślę, że to na 100% by mnie bolało dużo więcej, niż takie opuszczenie KVK gdzieś tam, można powiedzieć, jednak suchą stopą. W ogóle ostatnio wszedłem sobie na profil tutaj tego głównego prowodyra w ogóle tego zaatakowania nas i powiem wam, że dużo to mówi, jak się na niego patrzy, jak ktoś sam sobie na profilówkę wstawia wieloryba, że on jest taki wielki wieloryb, to już wiele o nim świadczy, ale później wszedłem jeszcze na te zdjęcia i tutaj zobaczyłem taką perełkę. No i powiem wam, że to dla mnie już dopełniło po prostu obraz. Tak się spodziewałem, że to są właśnie tego typu ludzie. I w sumie, wiecie, samo zdjęcie nie jest jakimś takim czymś złym, tak? No spokojnie, wrzucił sobie zdjęcie. Myślę, że wiele osób w podobnym wieku takie zdjęcie może wrzucić, ale jak to sobie dodaje do tej głupoty, do tych idiotycznych po prostu zarzutów, a później idiotycznego tłumaczenia się i wszystkiego, no to mi to tak wszystko pięknie pasuje, że naprawdę to jest niesamowite. Ale myślę, że zawsze też w Rise of Kingdoms zwłaszcza jakoś tak czuję, że ta karma wraca, więc jestem pewny, że dla niego też ta karma wróci, i że tam wiele osób tak naprawdę nie jest zadowolonych w królestwie. Nie wydaje mi się, żeby tak było, nie? Że wiecie, że królestwo, a dobra, spoko, zaatakowaliśmy sojuszników. Oni też tutaj walczyli ostatnio o ołtarz, oczywiście przegrali, no ale wiecie, no to sam sobie odejmujesz zawodników tak naprawdę w obozie, nie? No to co robisz, to jest najgłupsze, co możesz zrobić, zaatakować po prostu swoich sojuszników. Bo teraz nawet jak tutaj muszą całą zasłonić tą strefę, no to mają jedno królestwo mniej, które mogą do tego wykorzystać, tak? Mają mniej graczy później na tym pasie, wiecie. Ja bym tutaj też mógł grać, mógłbym tam, nie wiem, farmami dołączyć czy cokolwiek. Wiele osób od nas by zagrało, mieliby dużo lepszą koordynację, bo myśmy tam naprawdę sporo mówili. Oni mówią, że myśmy tam za dużo nie powiedzieli, a tak naprawdę w dużej mierze plan na strefę piątą był przekształceniem naszego planu, ale to wszystko w sumie nieważne, ja nie będę się tutaj tłumaczył, bo to jest bez sensu i to w sumie nie o tym odcinek, także ja już jestem u ciebie w królestwie, tak jak w sumie sporo naszych graczy, no i teraz się zastanawiam, co dalej. Czy to jest game over? Czy to jest taki czas, żeby już po prostu odpuścić, żeby już powiedzieć, dobra, już na tym statku Rise of Kingdoms wystarczy, może teraz jakaś nowa gra, może zmiana podejścia. I szczerze powiedziawszy, aż takie rzeczy to mi nie przechodzą przez głowę, bo totalnie jakby nie jestem na to gotowy, więc tutaj w ten sposób nie myślę, ale myślę, że dla wielu osób taka sytuacja, jaką ja teraz przeżywam, która jest naprawdę gdzieś tam dołująca, no bo to wiecie, wyrzucenie z KVK, te wszystkie te dodatki, jeszcze mamy 31 dni KVK, a tak naprawdę już nic nie możemy zrobić. Nasz sojusz naprawdę mocno podupadł, bo jeszcze do tego, że oni nas zaatakowali, to jest nic, nie? Jakbyśmy się tutaj wszyscy razem trzymali, to myślę, że by było spoko. Ale wam pokażę jeszcze lepsza rzecz, która się stała, bo na drugi dzień od razu brat zrobił markery, żeby dołączać właśnie do tego obozu, który nas zaatakował. I teraz jak sobie zobaczycie, po sile chociażby, to mamy mnóstwo gości, którzy po prostu, wiecie, dołączyli do tych ludzi, co ich przed chwilą chcieli wyzerować. Co jest dla mnie, no, po prostu słabe, nie? To jest takie, ja rozumiem, że ktoś tam wykorzystał tam, chce właśnie te kryształy i tak dalej. Wielu z tych osób po prostu migruje, ale no nie wiem, dla mnie tak czy inaczej to jest po prostu mega słabe. Ja jakoś tak nie umiem. Rozumiem, nie mam jakiegoś wielkiego żalu, to jest po prostu gra i tak dalej, ale nie wiem. Ja szanuję po prostu te osoby, które zostały z nami, które stwierdziły, że wracamy. Myślę, że tutaj moglibyśmy też dużo więcej wynegocjować, moglibyśmy więcej gdzieś tam zaatakować, zrobić taką kontrę, gdybyśmy byli wszyscy razem, moglibyśmy dużo lepiej to wszystko pomyśleć, a tak to jesteśmy teraz trochę rozrzuceni. I myślę, że ten podział, który się teraz zrobił, z nami niejako zostanie. No bo wiecie, jest część graczy, która no nie przyjmuje do wiadomości tego, że gości, którzy przed chwilą zerowali nasze miasta, teraz będziemy nagle z nimi grali i przybijali sobie piątki, bo w ogóle wszystko jest spoko. Niektórzy mają takie podejście, no bo jesteśmy tam na niskim seedzie, to po prostu nie musimy po prostu, nie wiem, się zachowywać normalnie, czy jakieś zupełnie są inne zasady. Ja tak nie mam. Dla mnie to jest obojętnie, czy ja jestem w Imperium, czy w Acidzie, czy w Decidzie. Naprawdę wszystko to mi jest jedno, bo dla mnie różnicy nie ma żadnej.
Także wracając do tego, co mówiłem, game over to jak na razie dla mnie nie jest opcja. Jeśli chodzi o zostanie w 7-1, to myślę, że to będzie właśnie bardzo trudne ze względu na ten podział, który tutaj mamy, chociaż tutaj też jeszcze chciałbym porozmawiać z Maxem, tylko Max jest teraz gdzieś tam był na Filipinach i wraca i jakoś wrócić nie może, nie wiem, czy on płynie, pław chyba sam wraca. Nie wiem, czy po prostu tak się przejął, czy ma dość, czy sobie zrobił kilka dni przerwy. Na pewno bez rozmowy z nim jakichś tutaj wielkich decyzji nie podejmuje, no chyba, że się okaże, że naprawdę przez jakiś tydzień, czy nawet więcej w ogóle zero będzie z nim kontaktu, no to wtedy ciężko będzie cokolwiek z nim dogadywać, ale na pewno tutaj byłoby bardzo ciężko. To też zależy od tego, jak się zachowają ci pozostali gracze, ci, którzy z nami gdzieś tam nie zostali, czy oni planują na przykład migrację, czy oni już nie wrócą nigdy do naszego królestwa, tylko w ciągu tych 30 dni albo gdzieś tam już zostaną, albo gdzieś sobie wyemigrują, bo to też jest dosyć duża szansa, więc zobaczymy, co tam się dzieje i czy tu w ogóle będzie z kim albo na czym cokolwiek budować, bo myślę, że taka opcja, że zostajemy w takim podziale pół na pół, nie będzie to zdrowe, że te tarcia gdzieś tam później wyjdą, nawet jeżeli przez jakiś czas będzie, okej, to zobaczycie, że później to tak często jest, nie? Że gdzieś tam przymykamy oko, ale jak coś nie pójdzie źle, to zaraz wrócą właśnie teksty o zdrajcach i tak dalej, i różne niesnaski, więc myślę, że tutaj będzie bardzo ciężko coś wybudować wspólnie. Prędzej to by było możliwe, gdybyśmy jedna albo druga grupa by została tutaj na 7-1 i migrowała jakąś grupę innych graczy po prostu, tak? No wtedy to wydaje mi się, że to jest bardziej możliwe, że coś tutaj się pozytywnego stanie. No drugą opcją oczywiście jest migracja, tak? No i teraz migracja to jest olbrzymi temat. Wiecie, że ja nigdy jakby o tym jakoś super poważnie nie myślałem, ale całkiem możliwe, że teraz rzeczywiście będę musiał się tutaj tym zająć bardzo poważnie. No bo jeżeli ja sam stwierdzę, że tutaj nic nie wyjdzie, to będzie ciężko. Zresztą jest taka też szansa, że coś tam będziemy próbować, a to też nie wyjdzie. I tak się to na koniec skończy migracją. Ja jestem na tyle do przodu, że nam naprawdę tych paszportów mam na tyle, że mogę sobie w sumie w miarę migrować. Może mi tam kilka brakuje, ale to nie będzie dla mnie problem. Myślę, że uzyskanie paszportów też nie. Już nie otwierałem tych paczek, więc w sumie tutaj też jestem trochę do przodu. Myślę, że około jakieś, nie wiem, 500 milionów każdego surowca, coś w tym stylu będę miał, więc nawet jak gdzieś tam migruję, to nie będę taki totalnie, wiecie, zero surowców. Moje farmy też pewnie będą mogły dosyć mocno pracować. Na serio nie chcę tego robić. Kurczę, powiem wam, że ciężko jest znaleźć niekiedy takie miejsce, w którym się po prostu chce być w roku, a boję się, że wskoczę na tą karuzelę i wiecie, wejdę do jednego królestwa i tam będzie słabo i znowu będę musiał skakać i tak dalej, i tak dalej. Najgorzej, fajnie by było wejść na takie królestwo, na którym znowu zostanę dłużej, ale jak takie znaleźć, według jakich kryteriów? To jest tak wszystko płynne, że naprawdę ciężko powiedzieć, szczególnie nie będąc w jakimś królestwie, czy to królestwo się utrzyma, czy nie. Jak ja na to patrzę, jest wiele różnych opcji, nie? Niektórzy mówią, fajnie by było na przykład wskoczyć na jakąś polską społeczność, tak? Czyli na te królestwa, z którymi często gdzieś tam rozmawiam, 2732, czy na przykład do Smurfów sobie skoczyć, czy tam, nie wiem, 2650. Oczywiście ja sobie tak mówię, nie wiem, czy te królestwa w ogóle bym nie chciały, ale gdyby powiedzmy, że była taka opcja, to myślę, że tutaj ja sobie zdaję sprawę, że jestem trochę takim bardziej szkodnikiem niż pomocnikiem. W sensie, że to moje konto nie jest jakieś super mocne. Ja też sam sobie nie jestem jakimś super mocnym graczem. Mam swoje zalety i wady, myślę, ale jednak dużą wadą jest to, że szczególnie na takie polskie królestwa, kiedy ja tworzę content i teraz po tych zmianach, które są w Rise of Kingdoms, niestety, ale trochę szkodzę królestwu. W sensie takim, że na moje królestwo, w którym ja jestem, dosyć często przychodzą gracze tacy z małą siłą, którzy zawsze mogą migrować, bo do 25 milionów każdy może migrować. I wyobraźcie sobie, że na przykład na królestwo tam ja ściągam, nie wiedząc o tym, bo ci ludzie często w ogóle nie mają ze mną kontaktu, ani ja z nimi, ale oni i tak migrują i jest na przykład 20-30 osób, które wam migruje na królestwo, które już ma ten poziom ratusza 25. No i cóż, to są takie rzeczy, które wiecie, ja nie mam na to żadnego wpływu. Nie robię nic, żeby tak się działo, ale mimo to ludzie później mają o to do mnie pretensje, że tak się dzieje, no bo to gdzieś dzieje się przeze mnie, więc w sumie to jest trochę minus. Wiele innych też minusów, jakieś tam hejty i tak dalej, myślę, że też idą zawsze za osobą, która powiedzmy jest w jakiś tam sposób znana, więc szczerze nie chciałbym całego tego mojego, nie wiem jak to nazwać w ogóle, brzmi zbyt poważnie,
ale całego tego dodatku gdzieś tam związanego z YouTube'em nie chciałbym przenosić na inne królestwa, bo wydaje mi się, że często to jest, tak szczerze, rachunek zysków i strat jest taki, że tych strat jest więcej niż tych zysków, więc chyba lepiej byłoby mi migrować na jakieś królestwo, gdzie ja po prostu jestem Snow. Nie Snow Gaming, tylko właśnie Snow, i sobie grać na jakimś królestwie. Dla mnie to nigdy nie był problem grać w królestwie międzynarodowym, i myślę, że to jest całkiem też dobra opcja. Tym bardziej, że wiecie, no nie chciałbym niektórych osób opuszczać tutaj z tego królestwa. Jeśli migrować, to chciałbym, żebyśmy zostali właśnie z takimi osobami jak Max, Eli. To są osoby, które naprawdę gramy ze sobą już wiele lat i sobie nie wyobrażam, że teraz ja idę na jakieś królestwo i mówię, a wiecie co, was nie biorę. Tym bardziej z Maxem, który jest po prostu fenomenalnym graczem, ale on tych statystyk nie ma. Ale bardzo bym chciał, żeby on też z nami poszedł. Tak samo Elinora. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, czy my się jakoś dogadamy między sobą, co tak naprawdę zrobimy, bo tutaj jest opcji dużo, bo ja też zastanawiam się, czy może właśnie spróbujemy razem, czy może indywidualnie, czy może coś tam jeszcze innego. Tutaj jest tyle różnych naprawdę opcji. Myślę, że to też będzie po drodze jakiś ciekawy content. Ja tego na pewno nie będę robił szybko. To nie jest tak, że ja teraz, wiecie, łubu i migruję i chcę wymigrować po prostu w przeciągu tygodnia, żeby tylko jak najszybciej, tylko chciałbym to dobrze przemyśleć, że jak już migruję, to rzeczywiście, żeby to było na jakieś takie miejsce, w którym jest mi dobrze, w którym chcę być i żeby to była jakaś taka szansa, żebym został tam dłużej. Tutaj też opcje są różne, czy to by było królestwo takie, jak jesteśmy teraz, czy może na przykład bardziej celować w Besit, czy może w ogóle próbować się tam dostać do jakiegoś mega mocnego królestwa, wiecie, w sensie, żeby sobie trochę VIP-a podratować z taką myślą, bo te imperia jednak dosyć szybko się niszczą, że najprawdopodobniej te imperium gdzieś tam się samo w sobie wykończy i znowu będę musiał migrować, co oczywiście byłoby trochę problemem z paszportami, ale myślę, że w sumie teraz miałem fajne doświadczenie w tych bardzo niskich seedach i takie doświadczenie grania w Imperium też mogłoby być bardzo ciekawe. Albo w takim wysokim acidzie gdzieś tam spróbować, tylko tutaj wiadomo, nie, będzie mi ciężko się dostać, bo ludzie sobie zdają sprawę z tego, że moje konto jest stare, ja mam dobre liczby, ale szczerze na takie stare konto mógłbym mieć jeszcze dużo, dużo lepsze, więc wiecie, to nie jest takie konto, z którym ja się dostanę do 960 i tak dalej, ale myślę, że na takie średnie, dosyć dobre imperium może by mi się gdzieś tam udało wbić. Problem dla mnie jest też taki, że ja na pewno nie będę chciał usuwać swoich jednostek tutaj oblężniczych, bo ten siege, który robię, jest dla mnie bardzo ważny. Myślę, że on jest bardzo ciekawy i w ogóle im więcej widzę raportów i tego też, jak inni grają, tym bardziej widzę, że to jest fajna rzecz. Więc tutaj znowu nie wiem, na które królestwo byłoby w stanie powiedzieć: OK, dobra, możesz sobie mieć te jednostki oblężnicze, bo ty ich używasz rzeczywiście w walce. A to by był na pewno taki punkt, gdzie ja bym nie ustąpił, tak? W sensie, jakby mi ktoś powiedział, że dobra, teraz te wszystkie jednostki, które ja tak długo trenowałem, żeby je mieć, teraz by mi ktoś powiedział, że nagle muszę je wszystkie od razu usunąć. Także jak widzicie, wiele opcji przede mną, przed nami. Zobaczymy, co tu jeszcze będziemy robić. Nie chcę też mówić za dużo, żeby nie zapeszać. Na pewno będę dawał znać, co się dzieje, jakie są moje przemyślenia, bo myślę, że to też może być swoją drogą jakiś tam ciekawy content. Może jeszcze mi się zupełnie zmieni to, co mówiłem wcześniej. Tego też nie wykluczam, bo szczerze się gdzieś tam jakoś wielce nad tym nie zastanawiałem, ale na ten moment na pewno jest ciężko, na pewno jest tak trochę samotnie, smutno. Nie będę też tego gdzieś tam negował, bo ja nie lubię, jak ktoś tam mówi: o nie, wszystko jest spoko, wszystko jest okej. Nie, wiadomo, ja nie przejmuję się jakoś tak za bardzo tą całą sytuacją, bez przesady, nie? To jest tylko, wiadomo, gierka. Wiem, że mamy różne opcje, ale jak na razie tutaj naprawdę morale nasze jest bardzo niskie i coś tutaj trzeba z tym zrobić, coś trzeba zacząć działać. Czy to będzie w środku, czy to będzie jeszcze tutaj, czy to będzie już myślenie o tym, jak zacząć od nowa gdzieś indziej, tego nie wiem. Myślę, że to będzie tak czy inaczej w jakiś tam sposób ekscytujące, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dajcie znać, co tam u Was ewentualnie słychać, czy byliście kiedyś w podobnej sytuacji i jak to się dla Was skończyło. A z mojej strony to już wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.